Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku na porannym wyjściu. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy rura się już zaczęła. Dzisiaj mamy 29 lipiec. Ja jestem po urlopie, ale jeszcze musimy kawałek przejść, ponieważ jesteśmy w miejscu, gdzie spodziewamy się zejścia dzików. Minimalnie się spóźniliśmy, ale parę minut, bo już dzień wstaje. Ja po 2-tygodniowej prawie przerwie od polowania tak naprawdę nie do końca jeszcze się wszedłem w ten rytm z powrotem porannego wstawania i porannego polowania. Dobra, nie przedłużając, idziemy sobie na miejsce, gdzie jeszcze mogą nam schodzić jelenie, mogą nam schodzić dziki i tam sobie pogadamy trochę dłużej i coś Wam poopowiadam. Także ruszamy. Widzicie, mamy rokacza przed nami na 80 metrów, nawet nie chyba. Czekajcie, zaraz wam powiem na ile. 65 metrów. Leży sobie. A to jest miejsce, w którym bardzo często zwierzyna przesadza tą leśną łączkę, schodząc do porannego stoi z nocnego żeru. Rokacz jest selekcyjny, chyba trochę zmęczony po nocnej miłości i wydawało mi się przez chwilę, że słyszałem kabany, które gdzieś tam są w tej enklawie po prawej stronie. Dlatego stoimy i czekamy. Tak naprawdę chciałem stanąć tam
tam na środku tej łąki, przy tym krzaku. I tak chyba zrobimy z Michałem. Nie chcę tego kozła strzelać, mimo że jest selekcyjny. Na wabienie jeszcze mamy czas, ponieważ jak sami widzicie, ta sarna jest teraz mało aktywna, ona odpoczywa. Natomiast jej aktywność, jak wyjdzie słońce, wzrośnie. Więc teraz czas jest na jelenie i na dziki, ponieważ mamy ostatnie dni letniego strzału jeleni u nas. Więc ja bym poczekał. Tutaj głównie na kabany. One mogą tu schodzić, wcale nie muszą. Ale może się tutaj coś przez tą łąkę próbować do lasu, który jest za mną, przebić. Tylko że stoimy kiepsko. Powinniśmy stać tam, gdzie ten rogacz leży. I nie przedłużając, pozłożymy tego kozła. Schowamy się troszeczkę za krzakiem. Będziemy szli w jego stronę środkiem łąki. I przy czym zatrzewieniu się zatrzymamy. I tam sobie znowu pogadamy. Także na razie zwierza opór. Lubię, jak łowisko mnie wita. Po urlopie, po moim dłuższym niebycie tutaj takimi widokami. Dobra, idziemy, bo za chwilę pewnie dziki będą biegły przez łąkę, a my będziemy stać nie w tym miejscu, co mamy stać. Idziemy do tego rogacza. Dobra. Rogacz się nie nas zburzył, tylko prawdopodobnie coś tam jest w tym lesie za nami. Bo nie patrzył się nawet na nas, jak uciekał, tylko w drugą stronę. Bardzo często tędy dziki schodzą i sobie tutaj zaczekamy. Mamy chwilę czasu, także słuchajcie, widzieliście byka i to jest właśnie to, co mnie najbardziej cieszy, bo będąc często w łowisku możecie zaobserwować akurat takiego myłkusa, czy to w przypadku rogacza, czy jelenia, czy daniela, który was interesuje. Ja już dzisiaj wiem, że za 22 dni, 23 dni, to już nieważne. Na pewno gdzieś tu będę się kręcił i szukał tego byka. Bo to jest byk, który mnie interesuje. Oryginalny. Mało tego. Ja tego byka znam. Znam go z ubiegłego roku. Cieszę się, że go wilki nie zeżarły. On był też tutaj, tylko był tutaj zimą. Nałożył dużo mniejszy wieniec niż teraz. Niższy. Też był kulawy, tak. Nie wiadomo, czy on ma stary postrzał, czy on jest pokolizyjny, ale jest myłkusem, kapitalnym myłkusem. I z tych chmarek, które tam były, wiem, policzcie te byki, napiszcie w komentarzu. Z ciekawości, bo ja ich tam nawet nie liczyłem, ale myślę, że było około 15-16. On był chyba najciekawszym bykiem ze wszystkich. No nie chyba, tylko na pewno. No i dzisiaj właśnie przyjechaliśmy. Poranek, w końcu, słuchajcie, jest chłodno. Byliśmy w Chorwacji całą rodziną na urlopie. Tam wstawaliśmy, no nie wstawałem o godzinie 4 rano do urlopu, ale rano o godzinie 7:30, słuchajcie, było prawie 30 stopni. A dzisiaj tutaj u nas jest 5-6, jest rewelacyjnie. Wróciłem do normalnego klimatu. Piękna mgła nad łąką. I sprawdzimy, czy jest ruja. Później sobie powabimy, pochodzimy. Już mi się to wyjście podoba, uważam je za udane. Czy my coś strzelimy dzisiaj, czy nie, to jest najmniej istotne. Ale już na dzień dzisiejszy wyjście to jest wyjściem kapitalnym. Piękna chmara jeleni. Dojeżdżając do łowiska, mieliśmy z Michałem 2 chmary danieli, chmarę jeleni, która się pasła w polu. Kombajny robią, żniwa wystartowały. Są w pełni, chociaż u nas dopiero zbierają groch na zielono, rozumiecie? Na ten dupuszek. Rzepaki są pokoszone, więc teraz bardzo intensywny czas, kilka dni intensywnego polowania. Pewnie zabiorę was na nocne dziki, nocne drapieżniki. Ale głównie przed nami ruja. Ruja się zaczyna, powinna się zacząć. Chociaż wczoraj rozmawiałem z kolegą z koła, z Grzesiem. Pozdrawiam tutaj. Zadzwoniłem do niego i siedział na zwyżce. Wstawi wam zdjęcie. Wyślij Michałowi, wstawi wam zdjęcie, co miał. I też nie strzelał. Bo miał lożkę. Biały dzień mu chodziła. Ale zobaczycie, że nawet jęczmień jest nieskoszony. U nas. To jest bardzo mało jest pokoszone i pytałem Grzegorza, czy ruja już jest. Mówi, że nie. Jeszcze nie ma. Ruji jeszcze nie ma. Więc spokojnie. Tak jak ja mówię. U nas to jest nasza kotlina rządzi się osobnymi prawami zupełnie. Na ruję tutaj. Jeszcze przyjdzie czas.
Ona wystartuje w przeciągu 2-3 dni, ale jeszcze chyba tej rui nie ma. Aczkolwiek przekonamy się razem wspólnie, ja z wami. Przekonamy się za chwilę, jak zejdziemy sobie na dół. Tu mamy przepiękne łąki i powabramy. A teraz tutaj jeszcze sobie dajemy, ile sobie dajemy? 10-15 minut postoimy. Jeżeli coś tu będzie wracać, to super, jeżeli nie, obchodzimy dookoła, szukamy rogaczy, lisów. Polujemy tak naprawdę dzisiaj już prawie na wszystko, łącznie na łanie w 2. roku życia. Dobra, także koniec gadania. Skupiamy się na nagrywaniu. Trzymajcie kciuki. Już się zafokusuję. Jak wracaliśmy wczoraj, ponieważ w Chorwacji byliśmy kamperem, słuchajcie. Jak wracaliśmy, no to my mamy ze Stasiem taką akcję, że on sobie obserwuje swoją stronę, siedząc po stronie pasażera i patrzy, czy jest jakaś zwierzyna. I to wam mówię autentycznie z wczoraj. Mówię, synu, patrz, bo ruja się już zaczęła i powinny te sarny się pewnie gdzieś tu ganiać, tym bardziej, że byliśmy bardziej na południe. Przejechaliśmy, słuchajcie, Chorwację, część Chorwacji, całą Słowenię, całą Austrię, od Gracu przez Wiedeń aż po granicę czeską, całe Czechy. Nie widzieliśmy kompletnie nic. Przejeżdżamy granicę polską. W Boboszowie, między Boboszowem a Smerczyną są 2 takie wiochy tutaj. Tylko wjeżdżamy, a tam chmara jeleni się pasie. I Stasiu mówi, ci Czesi i cała ta reszta wszystko zjedli, a u nas jeszcze ta zwierzyna jest. Mówi, kocham Polskę. Mówię, widzisz, synu, ilekroć jeżdżę na zachód czy na południe, to przejeżdżam przez różne kraje, też odruchowo jako myśliwy, zapewne też tak macie, spoglądacie po prostu na lewo i prawo, czy jakaś zwierzyna jest na polach. No to tam nie było, naprawdę nie było. Ambunek nastawiane w tej Austrii, słuchajcie, no masakrycznie dużo. W Czechach to samo. A co z tego? Te ambunki stoją, a tam zwierzę nie ma. A tylko autentycznie przyjechaliśmy granicę, jechaliśmy, nie wiem, 5 kilometrów może. Chmara jeleni się pięknie pasła. Dobra, to tak, jako ciekawostkę wam stawiam. Postoimy tu jeszcze kilka minut. Jeszcze 8 minut dokładnie, dałem sobie czas do wpół i idziemy. I rozejrzymy się na pozostałych łąkach, wyciągniemy już łabik i spróbujemy powabić. Opowiem wam na temat wabienia, ponieważ pewnie wśród naszych widzów jest sporo młodych selekcjonerów i pewne rzeczy, moją wiedzę postaram się wam przekazać, ale na to mamy jeszcze czas. Także jeszcze słońce nie wyszło, gdzieś tam się próbuje przebić, więc jeszcze chwilę poczekamy, zadzikamy i pójdziemy sobie w tamtą stronę albo w tamtą. Cały czas mam dylemat. Tam na pewno są pokoszone łąki, tam chyba niekoniecznie, ale nie wiem, bo nie byłem. Także jeszcze sobie kilka minut postoimy i idziemy na potok. W jednym z ostatnich odcinków mówiłem wam, że z tym żołędziem jest słabo. Ale zobaczcie, jednak są i to całkiem dorodne i co ciekawe, na młodym dębczaku. No nie jest jakiś wielki dom. Pewnie swoje lata ma, być może starszy ode mnie, chociaż może nie. I takie piękne owoce. Niedługo obsypię i zwierzyna będzie miała co jeść.
To, co widzieliście przed chwilką, są 2 koźlaki. Jest to bardzo dobra oznaka, że gdzieś jest koza. Skoro jej nie ma z tymi koźlakami, to jest z rogaczem. Spróbujemy zawabić, no to są 2 koźlaki. Ona je zostawiła i poszła uprawiać miłość, żeby rzucić potomstwo w przyszłym roku. Natomiast to jest taki dobry prognostyk, tym bardziej, że możemy zamikotać, możemy zawabić przestrachem koźlaka. Jeżeli ona te koźlaki tu zostawiła i gdzieś się z tym rogaczem tutaj gania, no to w każdym bądź razie powinna przyjść. No albo może być też opcja druga, kozy ze żarwielka. Te koźlaki zostały same, ale fajnie wyrośnięte. Jest tu jedna koza, którą już, ja ją znam kupę lat, ona zawsze miała 2 koźlaki, zawsze w tym rejonie tutaj bytowała i od lat, odkąd pamiętam, ona zawsze prowadziła 2 koźlęta. Dobra, podejdziemy jeszcze 15 metrów, żeby było widać tam dobrze dół i wyciągamy wabik i zaczynamy wabić. Widzieliście? Mieliśmy pierwszą oznakę żurui, rogacz, młody rogacz, selekcyjny z kuską. Coś go zainteresowało z tyłu, pikłem mu chyba 3 razy, odbiło mu i już skoczył do lasu. Ale to nawet dobrze, wejdziemy sobie na górkę, patrzymy w jeden wąwóz. Wyszedł. Proszę? Wyszedł z powrotem. Wyszedł z powrotem. Wyszedł z powrotem. Więc niech on sobie tam baraszkuje, ale przejdziemy dalej, zobaczymy. Ale to jest początek rui, moi drodzy. Początek rui. Na temat wabienia w trakcie rui powiem Wam później, bo to się Wam przyda, naprawdę. To nie jest jeszcze najlepszy czas do wabienia, bynajmniej u mnie. Oczywiście nie patrzcie na datę, tylko patrzcie na to, co się w łowisku dzieje, bo u nas to jest wszystko później. Idziemy dalej i zaraz sobie porozmawiamy. Przejdziemy sobie tutaj. Chcę stanąć na przełamaniu 2 wąwozów. No i zobaczymy, czy tam jakaś zwierzyna się nie kręci jeszcze.
Spróbujemy wam coś pokazać. Nie obiecuję, że się uda, bo są bardzo blisko. Ale spróbujemy. Tutaj się przebijemy przy tej tarninie. Może się uda nagrać. Miałem nosa, żeby tutaj w te wąwozy przyjść. Coś wam pokażę. Spróbujemy przynajmniej. Zasłaniasz ścielakiem. No i co, udało się jednak pokazać wam te jelenie. Podeszliśmy je dosyć blisko. Nie było to łatwe, bo one były na skłonie. No ale fajny widok tych byków, było sporo same byki. Tam później jeszcze na początku była chmara mieszana łań z cielakami i jakieś tam byki były z nimi. Natomiast tutaj ewidentnie widać, że taka chmara męska to ona się podzieliła trochę na pół. Już byliśmy na tyle blisko, że nas lekko zobaczyły, ale one nie były jakoś tam bardzo spłoszone. Widzieliście, że sobie zeszły spokojnie za mną. No i poszły na ten las. Więc poranek świetny, kapitalny, słuchajcie, nie jest gorąco, jest tak rzeźko. Ruja widać, że się dopiero zaczyna. No właśnie. Te bambony w prawo. Tam daleko. Widzisz? Miałeś tego? No.
Jeszcze rudzielec się nam trafił. Tak jak wam powiedziałem, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą ruję i o to wabienie, najlepszą porą do wabienia jest druga połowa rui. To musicie o tym wiedzieć. W tym momencie widzieliśmy, udało nam się wam nagrać, pokazać młodą kuskę z młodym rogaczem. Natomiast to jest dopiero początek. W momencie, kiedy ta ruja już wystartuje, te kozy zaczną się grzać, wchodzą w tą fazę rujną, no to zdecydowana większość rogaczy już ma swoje kozy. I one nie reagują na wab. Szybciej przyjdzie wam koza wabiona na przestrach koźlęcia, niż przyjdzie wam rogacz, który jest z kozą. Jeżeli rogacz ma rujną kozę, nie jesteście go w stanie oderwać żadnym wabikiem od niej. Żadnym, nie ma takiej możliwości. Możecie próbować przybawić wtedy kozę. I on za kozą do was przyjdzie. Natomiast ten czas najlepszego wabienia to zawsze jest druga połowa rui. I nie patrzymy tutaj na kalendarz, tylko patrzymy na łowisko. U nas z reguły to jest po 2, 3, 4 sierpnia, to wtedy się zaczyna ten okres najlepszy. Natomiast w innym rejonie kraju być może to jest właśnie ta pora, kiedy ta druga połowa rui teraz już jest, czyli końcem lipca. Więc jeszcze raz powtórzę, nie patrzymy na cyfry w kalendarzu, tylko patrzymy na łowisko. Ja przyjechałem po 2-tygodniowej przerwie. Przyjechałem w tereny typowo, powiedzmy, jesteśmy na obwodzie polnym, gdzie tej sarny tutaj jest sporo. I widzę, że tej rui nie ma. Ona dopiero się zaczyna. To nie jest ta faza, to nie jest to apogeum, które powinno być, więc to jest, na razie jest początek tej rui. Będziemy oczywiście dla was kręcić materiały, będziemy chodzić, będziemy szukać dzików, będziemy szukać przechery, którego znaleźliśmy, ale jest oczywiście mega daleko. Obserwować będziemy byki i będziemy wam to pokazywać. Teraz jeszcze powabimy, spróbuję, no jesteśmy w łowisku, mamy wabik, mamy wszystko. Jest kamera, jest sztucer, więc stoimy w takim miejscu, że warto spróbować zawabić. Być może jakiś rogacz się zainteresuje i przyjdzie. Ale na to takie prawdziwe reagowanie na wabik jeszcze jest czas. Więc to tyle, tylko że jeszcze pamiętajcie jedno. Wy to będziecie oglądali prawdopodobnie w sierpniu, no nieprawdopodobnie, tylko na pewno w sierpniu. Czy może to we wtorek puścimy? To? No, taki przedrujny. A możemy. Dobry materiał. No, to możemy to puścić we wtorek. Także przedrujny prawie albo... na żywo. Tak, ale u was będzie to jakby, być może w waszych rejonach kraju będzie to w apogeum rui. Więc tyle. Wydaje mi się, że robimy to tak, że tak powiem, na bieżąco. Czyli jutro. No, czyli jutro. No. Więc w każdym bądź razie, no, myślę, że materiał fajny. Natomiast na pewno my się trochę przystawimy na to poranne polowanie, ponieważ jest ono przepiękne. Ja to uwielbiam. Aczkolwiek szkoda mi tych ściernisk, o tym trochę później, bo pewnie w jednym z kolejnych odcinków bierzemy się na jakieś nocne dziki. No i tyle. Chyba wam powiedziałem, co miałem powiedzieć. My jeszcze powabimy i jeszcze do was później wrócę. Także dajcie znać, ponieważ prawdopodobnie, chociaż nie mówię, że nie, ale prawdopodobnie w tym odcinku nic nie padnie. Natomiast jestem ciekawy waszego komentarza, czy to tak naprawdę trzeba coś strzelić w trakcie każdego odcinka i każdego polowania, żeby ten odcinek wyszedł dobry. Mi ten akurat się podoba, ale to też weźcie pod uwagę to, że 2 tygodnie nie polowałem, także jestem trochę tak łakniony tego łowiska i dlatego mi się wszystko podoba. Popimkamy tu, może tu jakiś rogacz przyjdzie. Także jak coś będzie, to do was wrócimy, a jeszcze i tak się pożegnamy na koniec. Jeszcze jedna rzecz, bo zanim sobie pójdziemy w stronę samochodu, bo jeszcze do auta to mamy kawał drogi, to muszę wam coś pokazać, bo i odpowiedzieć jednoznacznie na kilka komentarzy, które się pokazują pod naszymi filmami, że u nas już nie ma dzików. Nie, te dziki są. Słuchajcie, są. W każdym bądź razie pokażę wam teraz, gdzie one są najprawdopodobniej. Coraz ciężej je teraz znaleźć, ale są. Na pewno ich nie ma tyle, co 2-3 lata temu, na 100%. Redukcja u nas się powiodła, nie powiodła, różnie to można odbierać, ale wchodzimy już na normalny poziom szkód, więc ja uważam, że dobrze. Nie musimy tych dzików mieć, nie musimy ich strzelać 400 co roku, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast naszym miejscem, gdzie teraz się dziki prawdopodobnie skumulowały, chociaż nie byłem tam jeszcze, ale podjadę sobie na pewno zobaczyć, obejdę po tropie
zobaczę, jest tam to miejsce, bo tam jest ta nasza nieszczęsna albo i szczęsna kukurydza. Jest jej tam 80 hektarów. Tego nie widać też stąd, musielibyśmy dronem wylecieć, żebyście zobaczyli, ale nawet myślę, że widzimy pewną część tej kukurydzy, ponieważ ona się ciągnie jeszcze w lewą stronę, aż pod tamten daleko las i tam jest taka ambona. Jak się udało Michałowi ją zoomować, No się pokazuje całość tej kukurydzy. a widzisz to widać tą ambonę, Michał, tam? Taka jest biała, wystaje za drzewem. No jest. Niepewna się nazywa. O. Czekaj, pokażę palcem. O, gdzieś tu. Tak, No jest. jest to ambona niepewna. Koledzy postawili, byliśmy ze Stasiem jak stawiali. Pozdrawiamy kolegów z koła, ona stoi w środku w kukurydzy. Myśmy postawili jeszcze jedną na górce, stoi jeszcze jedna w środku kukurydzy. Więc tyle wam powiem. Więc myślę, że zdecydowana większość dzików obrała sobie za lokum, przynajmniej do listopada, bo jest to kukurydza na ziarno, tamtą część łowiska. Więc będziemy ich tam szukać, ale czy my je tam znajdziemy, to jest mało prawdopodobne. Niestety to nie jest teren, gdzie tej kukurydzy jest dużo. U nas w ogóle kukurydzy nie ma, musicie o tym wiedzieć. No ale coraz częściej się pokazuje. A takie kawałki, w jednym kawałku taka ilość kukurydzy, no raczej nie napawa optymizmem. Dobra, idziemy w stronę auta i zobaczymy jeszcze na drugą stronę tej górki. Zobaczymy, co się dzieje z tamtej strony. Mieliśmy rogacza. Dosyć wysoki, ale młody. Ja od razu widziałem, że ten rogacz jest młodziutki. Więc jakiś feromony zaczęły buzować, wyskoczył drugi. Prawdopodobnie ten, co tutaj był. Gdzieś tam się zaczęły przeganiać, natomiast różnica w wielkości parostków była znaczna. Ten, który wyskoczył drugi, był dużo niższy. Natomiast wiekowa tam nie było dużej różnicy. Uważam, że obydwa rogacze miały około 3, maks 4 lata. Bardziej bym się skłaniał na 3, więc to grzech takiego rogacza wysokiego. Cienki, bardzo cienki, ale wysoki w tym wieku strzelać. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jest godzina 6:30 i dopiero ta sarna robi się aktywna. Słońce musi wyjść i dopiero na samym świcie widzieliście, rogacz leżał. Natomiast na brzasku. Natomiast teraz, jak to słońce wychodzi, to teraz ta sarna jest aktywna i ona będzie aktywna przynajmniej do godziny 8. Więc jeżeli chcecie polować typowo na rogacze, nie trzeba o 3 rano wstawać. Wystarczy, że się wstanie troszkę później, przyjedzie, jak już jest całkowicie widno i wtedy można rogacze szukać. Idziemy dalej w stronę auta. Słuchajcie, miało już nic nie być. Wracamy do samochodu, auto mamy tam. Idziemy, patrzę, przed nami częściowo nieskoszonej łące, rogacz z kozą, lornetka do oczu,
Stary, naprawdę stary, maska siwa, wysoki rogacz. U nas tych rogaczy jeszcze zostało sporo, więc decyzja mogła być jedna. Broń pastorał. One nas zobaczyły, odskoczyły w takie olszynki. No i zacząłem pimkać raz, drugi, trzeci, czwarty. No i odskoczył, że tak powiem, na miejsce, gdzie pokazał kawałek karku, kawałek komory. No i 308 zagrała, więc idziemy do rogacza. Zobaczycie, jakiego rogacza udało nam się strzelić. To nie na wampiry, srebrny, ale nie na wampiry. Na dziki, jelenie, na rogacze 308. Speed Tip Pro, wersja Short Rail. Jak widzicie, u mnie krótka lufa, więc przeładujemy klapeczkę, na cały się zamkniemy. Idziemy pokazać Wam naszego rogacza. No i zobaczcie, na samym środku, powiedzmy, tej pseudo drogi jest wyjeżdżony ślad. Udało się upolować wiekowego widłaka. Nie jest to żadna potęga, ale klasyczny rogacz widłak bez tylnych odnóg. Takie dobre 5-6 lat. Nie jest jakoś wybitnie stary, żebym mógł powiedzieć, że jakiś bardzo, bardzo stary dziadek, ale typowy selekt. Strzał w nasadę karku, bo tylko tyle było tak naprawdę widać. Zwalił rogacza w ogniu. Więc tak to wygląda. Teraz udekorujemy rogacza. Także, moi drodzy, poranny podchód święty Hubert na sam koniec postanowił nam wynagrodzić wiekowym selektem, wiekowym widłakiem. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. To naprawdę, my już wracaliśmy z Michałem do samochodu. To już było ta końcówka polowania, tak? Nawet nie liczyłem za bardzo na to, że uda nam się cokolwiek strzelić. Natomiast tutaj święty Hubert, nasz patron, miał inne plany. Więc przy tym rogaczu ja Wam mówię daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że równie fajnym jak ten odcinek. Ruja w Sudeckiej Ostoi uważam za rozpoczętą i rogacz pierwszy w trakcie tegorocznej rui został przez nas upolowany. Ja Wam mówię daszbur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.